Witam Was na kanale Tłuste Gary. Dzisiaj porozmawiamy o węglowodanach, ich ilości w diecie ketogenicznej. Czy warto zwracać uwagę na wartość węglowodanów całkowitą, a może wartość netto? Przy jakim ich poziomie nie jesteśmy już w ketozie? Jeśli jesteście ciekawi, zapraszam do obejrzenia filmu. Jeśli jesteś nowy, nowa tutaj, zapraszam do subskrypcji i kliknięcia dzwoneczka. Pozwolić to otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Na początku jeszcze krótki disclaimer. Informacje zawarte w filmie są moją opinią na przedstawiony temat i w żadnym wypadku nie stanowią porady medycznej. Interesując się odżywianiem, spotykamy się z takimi pojęciami jak białka, tłuszcze i węglowodany. Każde z nich odgrywa określoną rolę, jednak dzisiaj zajmiemy się tymi ostatnimi. Węglowodany, bo o nich mowa, to inaczej cukry w żywności, które dostarczają energii w postaci kalorii. Istnieją dwa główne rodzaje węglowodanów: proste i złożone. Proste znajdują się np. w mleku i przetworach mlecznych, owocach, a także w produktach, które zazwyczaj należy ograniczać: deserach, sokach owocowych, słodyczach, ogólnie w całym cukrze. Natomiast węglowodany złożone to te, na których trawienie Twoje ciało musi włożyć trochę więcej wysiłku. I są to np. produkty pełnoziarniste, rośliny strączkowe, ryż, makaron i warzywa bogate w skrobią. W diecie ketogenicznej ograniczamy poziom spożywanych węglowodanów, aby organizm wprowadzić, a następnie utrzymać w stanie ketozy. Jedne źródła podają poziom 20 węglowodanów ogółem całkowitych na dobę, inne 20 g węglowodanów netto. Skąd ta różnica? Wszystko zależy od powodu, dla którego chcemy lub musimy być w ketozie. Jeśli są to choroby, np. padaczka czy rak, to tutaj liczymy wartość węglowodanów całkowitych i nie przekraczamy 20 g na dobę. Jeśli naszym celem jest utrata wagi i poprawa zdrowia, to liczenie węglowodanów nie musi być aż tak drastyczne i liczymy je w wartości netto. Czyli właściwie jak? Wartość całkowita węglowodanów jest podana na opakowaniach produktów w przeliczeniu na 100 g. Znajdziemy je również we wszelkich tabelach z jedzeniem. Na przykład w tej mieszance nasion mamy wartość węglowodanów wynoszącą 1,6 g. 100 g brokuła zawiera 5,2 g węglowodanów itd. Jest to proste do określenia. A węglowodany netto są uważane za węglowodany, które ciało faktycznie trawi. Zazwyczaj jest to całkowita ilość węglowodanów w żywności bez błonnika i bez alkoholi cukrowych. Są odejmowane, ponieważ nie są trawione przez nasze organizmy. W niektórych definicjach znajdziemy, że odejmujemy 100% błonnika, ponieważ po prostu przechodzi przez nasze ciało, i tylko połowę alkoholi cukrowych, ponieważ są one częściowo przyswajalne. Alkohole cukrowe to np. erytrol, malitol, sorbitol, ksylitol. Ale przejdziemy do ogólnej definicji, czyli węglowodany netto to węglowodany ogółem minus błonnik i minus alkohole cukrowe, jeśli występują. 100 g cukinii zawiera lekko powyżej 3 g węglowodanów całkowitych, odejmujemy 1 g błonnika, czyli węglowodany netto wynoszą 2,2 g. Truskawki 100 g, analogicznie jak cukinia, czyli węglowodany całkowite to 7,6, odejmujemy błonnik wynoszący 1,8, to daje 5,8 g węglowodanów netto. Czekolada gorzka 100 g nie zawiera w ogóle błonnika, tutaj wartość netto węglowodanów wynosi tyle samo, co węglowodany całkowite. Mascarpone 100 g z łyżką erytrolu. Mascarpone również nie zawiera błonnika, a jedna łyżka erytrolu to 10 g węglowodanów, czyli tak naprawdę nie liczymy tego alkoholu cukrowego. Podsumowując, liczenie węglowodanów netto daje nam więcej swobody w ciągu dnia pod względem spożywanych węglowodanów, w które dieta ketogeniczna jest uboga. Pozwala też zwiększyć świadomość tego, ile błonnika jemy. Z drugiej strony jednak, gdy jesteśmy na diecie niskowęglowodanowej ketogenicznej, nie ma naprawdę potrzeby liczenia węglowodanów netto, o ile trzymamy się zdrowych pokarmów i produktów. Wszystko jest zależne od tego, co chcemy osiągnąć i jaka jest nasza wiedza. W kolejnych miesiącach, gdy jesteśmy już zaadoptowani do ketozy, możemy próbować zwiększyć ilość węglowodanów dziennie, zobaczyć, jak nasz organizm reaguje. Tutaj wszystko jest indywidualne i nie ma co porównywać się z drugą osobą. Trzeba obserwować, jak reagujemy na dane produkty. Niektórzy mogą mieć np. skok glukozy po alkoholach cukrowych czy przetworach mlecznych. Dla osób początkujących, które dopiero stawiają pierwsze kroki w diecie, pomocna może być aplikacja Fitatu. Pozwoli ona nauczyć się, szczególnie w pierwszych dniach, ile co zawiera. I teraz krótka instrukcja obsługi Fitatu. Znajdujemy aplikację w sklepie Google. Instalujemy i po otwarciu wybieramy utratę masy, przyrost ciała, utrzymanie masy ciała. Wybieramy utratę masy i wpisujemy swoje dane. Kobieta, przykładowy rok urodzenia, nasz wzrost, aktualną wagę, masę ciała docelową i dalej.
Odklikujemy Premium, gdyż nie jest nam potrzebne. Nie musimy się także logować czy rejestrować, aby korzystać z Fitatu. Odklikujemy wszystkie X i tak wygląda panel, na którym będziemy mogli wszystko liczyć. Wchodzimy w prawym dolnym rogu Więcej, Ustawienia i następnie wybieramy Układ i godziny posiłków. Tutaj mam liczbę posiłków, zostawiamy śniadanie, obiad i kolację. Zapisz. I wchodzimy w cele. Cele dzienne. Chcę samodzielnie wpisywać dzienny limit kalorii i wartości odżywczych. I tutaj zapotrzebowanie. Każdy wpisuje własne. Przykładowo wpiszę 2000 i ustalamy rozkład białka, tłuszczu i węglowodanów w procentach. Przykładowo tłuszczu wybieramy 75%, 4% węglowodanów i na białka pozostaje nam 21%. Dochodzimy do 100%. Zapisz. Odklikujemy jeszcze uwzględnij dzienne zapotrzebowanie kalorii. I na samym dole ekranu wyświetliło nam się kalorie 2000, białka 105 g, tłuszczu 167, węglowodanów 20. Są to węglowodany brutto. Wybieramy śniadanie i wpisujemy, co zjedliśmy. Na śniadanie robiliśmy na przykład omlet. Wybieramy jajka. Mamy ile sztuk? Przypuśćmy, zrobiliśmy z 3 sztuk. Do tego była łyżka masła ghee. Tutaj jak sobie zejdziecie niżej, macie różne firmy. Można wpisać także nazwę własną. Klikamy nowy produkt i uzupełniamy wszystko. Weźmiemy z góry masło ghee, 1 łyżka. Do tego były pomidory. Zjedliśmy ich około 100 gramów. Następnie była kiełbasa. I tutaj mamy też różne kiełbasy. Weźmy żywiecką. Aby sprawdzić wartość danej kiełbasy, klikamy wartości odżywcze i tutaj poniżej możemy sprawdzić, ile ona zawiera na 100 gramów białka, tłuszczy czy węglowodanów. Wybieramy. Zjedliśmy 40 gramów. Do tego jeszcze był ser żółty, cheddar. Tutaj też mamy różne rodzaje serów. Wybierzmy ser cheddar z mlekowity i było to 2 plastry 40 gramów. I wychodzi nam, że całe śniadanie to było 589 kalorii, 39,2 g białka, 46,1 g tłuszczu oraz 4,6 g węglowodanów. Klikniemy wartości na dole. Wyświetli nam się rozkład dzienny. I tutaj też, schodząc do węglowodanów, macie wartość węglowodanów netto. Tak wygląda obsługa programu. Jest on prosty i w miarę intuicyjny. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że film przypadł Wam do gustu. Napiszcie proszę w komentarzach, co o tym sądzicie i do usłyszenia.